Każdy z nas ma głos, ale nie każdy ma odwagę, by go użyć. Nie każdy głos jest słyszalny. Czasem zagłuszany przez uprzedzenia, czasem ignorowany przez system, czasem tłumiony przez własny lęk. Są tacy, których codzienność wygląda zupełnie inaczej. Walka zaczyna się od rana, z krawężnikiem, z biurokracją, z obojętnością, ale najbardziej z samotnością. Nie szukają litości, nie chcą współczucia. Chcą tylko jednego, by ich głos miał znaczenie. To film o tych, których często mijamy bez słowa, o tych, którzy mają dość bycia innych, o tych, którzy każdego dnia budują swoje życie. Naszym gościem jest teraz Wladek, który przyjechał do nas z Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wladek, cieszę się, że przyjąłeś to zaproszenie. I od razu powiem Ci tak, że jeśli pojawi się jakieś pytanie, na które nie chcesz odpowiadać, jakieś wspomnienie, którego nie chcesz dzisiaj odtwarzać, możesz na to nie odpowiadać, Okay. tak? Masz tutaj pełną swobodę. Kiedy Ty przyjechałeś do Polski? Z 2 lata temu. 2 lata temu w Ukrainie cały czas trwa wojna. Ty przyjechałeś już w trakcie tej wojny z Mariupola, czyli Tak. z miasta, które było jednym z najbardziej zniszczonych miast. Tak, właśnie wyjechałem, kiedy już tam była Rosja i jechałem przez całą Rosję tutaj, żeby potrafić w Unię, bo nie chcę tam mieszkać. Z Rosją po prostu. I tak wygląda sytuacja, że cała moja rodzina tutaj. Czyli wszyscy w rodzinie, ale bardzo długo jeszcze tam byliście w trakcie tych wszystkich działań. Bo ja mam swoją ciocię w Grecji i ja pojechałem tam od razu na jakiś rok czasu. Byłem tam i później mi się tam nie podobało i przyjechałem tutaj. Czyli rok byłeś w Grecji Tak. i z Grecji trafiłeś do Polski, czy i wróciłeś? Tak. Z Grecji przyjechałem tutaj do Polski. Ty masz teraz 19 lat. Tak. Kiedy byłeś tam, byłeś w takim na granicy wieku mobilizacyjnego. Czyli miałem 16 lat, coś takiego jeszcze. Czyli zdążyłeś jeszcze wyjechać, zanim by cię wcielono do wojska. Tak. Czy wiele osób w twoim wieku, twoich kolegów wyjechało, żeby do tego wojska nie iść? Raczej z mojego miasta wyjechało nie w sprawie tego, żeby nie iść do wojska, a wyjechało, że zniszczyli im ich dom, stracili swoich rodziców albo cokolwiek i wyjechali tutaj, żeby po prostu spokojniej żyć i siebie czuć jak są normalny człowiek po prostu. Jak zaczęły się atak Putina, jak zaczęła się wojna, kiedy pierwszy raz doświadczyliście tego, że coś się dzieje? Jak to się zaczęło? To było 25 dzień miesiąca i nam zaczyna wpadać bomby do naszego miasta. Ojciec mi mówi, żeby ja wziąłem wszystkie swoje rzeczy do walizki i pakowałem, nie, że pojedziemy na inny rejon tego miasta, gdzie ja mieszkałem. I pojechaliśmy, zabrali jeszcze z sobą babcię i później się
Wyjechaliśmy do mojego jeszcze jednego dziadka i tam byliśmy, tak z 2 miesiące mieszkali u niego. I później już nie wróciliśmy do swojego mieszkania, gdzie całe życie mieszkaliśmy. Czyli zostawiliście wszystko szybko? Tak, bo wzięli tylko swoje dokumenty i rzeczy takie pierwsze, żeby u nas było. No to mieszkanie jeszcze jest? Nie, ono jest całe zniszczone. Czyli zostało No, zbombardowane? tak, wleciała nam do mieszkania bomba i ogień poszedł do góry i wszystkie nasze mieszkania właśnie straciliśmy. Oraz u babci był swój taki domek i też tam leciała bomba. Jak pani mówię, że mam wszystkie filmiki i zdjęcia i tak to wygląda ta sytuacja. Czyli straciliście też jakby dorobek całego życia. Tata stracił i babcia. Tak, bo tata ma 51 lat. Jakby całe życie to wszystko na to zarabiał takim ciężkim po prostu pracą, bo wiadomo, to byli jeszcze lata 90. i tam to było ciężko. I dopiero on teraz wszystko od nowa muszę robić, czyli kupować mieszkanie i tak dalej, tak dalej. Moim takim jednym marzeniem jest, żeby ja pomógł ojcu i mamie kupić mieszkanie, żeby u nich był taki swój, jakby swoje własne. Zanim przyjechaliście do Polski, co robiłeś? Uczyłeś się? Tak, byłem tutaj pod Krakowem, bo grałem w piłkę nożną tam u siebie. I pojechałem tutaj do szkoły. Później to wszystko załatwiłem i przyjechałem już do Szczecina, nie? Bo tutaj było tak dużo roboty i po prostu bez tego języka, czyli jak tylko przyjechałem, ojciec przyjechał od razu tutaj. I bez tego języka jemu załatwili robotę. Dlatego przyjechaliśmy tutaj. A rodzice czym się zajmowali w Ukrainie? Tata miał swoją własną firmę otwartą. Mama też właśnie miała otwartą firmę, czyli takie małe byli biznesy, nie? I jakoś tak. Czyli to wszystko zostało stracone. Tak. A kiedy podjęliście decyzję o tym, że przyjeżdżacie do Polski? Bo tam i babcia, i dziadek, i mama, wszyscy chcieli? Czy te starsze osoby czasem nie chcą? Właśnie babcia nie chciała. Chciałem tylko ja i moja siostra, nie? Bo ja jeszcze mam taką siostrę, ona ma 27 lat. I powiedzieli, że my nie chcemy tutaj mieszkać, jak będę Rosja czy cokolwiek. Po prostu chcemy wyjechać do państwa właśnie. Oni mówią, dobra, ojciec powiedział nam, że nie ma życia bez was, jak wyjdziecie, to ja jedę z wami. I obojętnie jest, gdzie mieszkać, czy gdziekolwiek.
I teraz przyjeżdżacie tutaj do Polski od razu do Szczecina. I jak zaczynacie organizować to swoje nowe życie? Właśnie mieliśmy tutaj takie jedno znajomstwo dobre i pomogli nam wszystko, czyli pani, która nam szukała mieszkania, z robotą nam wszystko załatwiali, nie? A później się jakoś takie poznania nowych znajomstw, czy no wszystko. I generalnie załatwił ja dużo, dlatego że wszyscy takie byli w szoku jeszcze, nie, z tego wszystkiego, a ja wiedział, że trzeba coś robić, że jak nie będę, to nie będę, nie. Czyli ty byłeś takim przewodnikiem i działałeś, tak? Tak, Wiedziałeś, tak, że trzeba wszystko tak. ogarnąć, ale tak naprawdę straciliście wszystko, nie mieliście nic. Rodzice zostawili tam firmy, zostawili też no, pewnie przyjaciół, życie, mieszkanie, ciuchy, wszystko. Tak. Przyjechaliście tu i zamieszkaliście wszyscy w jakimś... W jednym mieszkaniu właśnie. I musieliście je wynajmować i za nie płacić? Tak, Czy tak, dostaliście je w jakiejś Nie, pomocy? wszystko wynajmowaliśmy i za to płaciliśmy, nie? I poszedliśmy u trójki na robotę, czyli mama z ojcem na jedną, a ja na drugą, bo nie miałem jeszcze 18 lat, żeby pracować, żeby im po prostu pomóc zrobić taką. I jakoś tak to wygląda, nie? I jedna pani, która nam wynajmowała mieszkanie, nam bardzo dobrze tak pomogła w sprawie tego, że my nie mieliśmy jednego meldunku i to trzeba było wszystko załatwiać, te wszystkie papiery, dokumenty, a nie mieliśmy właśnie nic dlatego. I ona mówi, że dobra, ja poczekam z tymi dokumentami, po prostu wchodźcie i mieszkajcie, nie? Żeby płaciliście i na tym koniec. Czyli trafiliście na osobę, która nie wymagała, zaufała wam po prostu. Tak. Ona miała takie zaufanie do nas, czyli że jesteśmy w porządku ludzie, nic się nie okradziemy, czy nie oszukują. I tak, nas po prostu uwierzyła i na tym tak to polega. Czy wy dostaliście jakąś pomoc w ogóle od jakby państwa polskiego? Jak te formalności wyglądały wszystkie? No to trudne. Wie pani co? Moja rodzina raczej nie, bo wtedy jeszcze było 500+, my po prostu tego nie chcieli, nie? A powiem pani, a po co? Że mam ręki, nogę, nie? Mogę iść i pracować. Tak samo powiedzieli mój ojciec z moją mamą, że nic się nam nie stało, jakby tak generalnie, nie? Czyli oni wszystkie mają ręki, wszystkie mają nogę, mamy głowę i musimy po prostu iść pracować, żeby to wszystko odbudować, nie? Czyli tutaj może coś kupić, czy cokolwiek. A rodzice, bo z tego co mówiłeś, to zrozumiałam, że tata nie znał języka polskiego, a mama? Nie znał i mama też. I jak oni sobie poradzili z tą barierą językową? Właśnie było im ciężko. Nawet mi tak było ciężko, nie? Bo no jakoś im to udało się. Nie do końca jeszcze wiadomo, bo kiedy jest 50 lat, to już tak ciężko. To jest mnie jako młodej osoby. Tak łatwo, nie? Jeszcze wszystko oni się dopiero uczą. Po prostu te wszystkie końcówki, jakieś słowa dla siebie tak wiedzą po prostu, nie? I bardzo dziękuję Państwu, że przyjęli nas, że było mi tak miło, że jak nie znam języka, wszyscy chcieli zrobić taką pomoc jemu, nie? Google Translate, czyli przetłumacz i wszystko chodziło tak. Mówię, dobra, okej, nie ma sprawy. A co z dziadkami? Właśnie dziadka stracił tam, ubiła go bomba. Babcia tylko tutaj została mi. Tylko babcia. Zabili mojego jeszcze nauczyciela tam. No właśnie dużo osób tak tam zginęło u mnie, nie? Czyli dziadek zginął? Tak. Podczas nalotu? Podczas nalotu i nawet nie zmogli go jak trzeba pochować. A jak się dowiedzieliście o tym, że dziadek nie żyje? Bo przyjechali do niego tam. To było tak, że on nie miał głowy po prostu, nie? Czyli ciało i tutaj głowa jest. I trzeba nam było u niego w dworku
kupować po prostu, nie? Bo nie mieliśmy jak. I sami dziadka pochowaliście, tak? Tak. A babcia, ciężko to musiała przeżyć, jej mąż. Tak, ciężko, ciężko. Ciężko dla babci to wszystko było. Ona była w takim szoku, nie? Że też jest osoba jakby letnia, bo ona wtedy miała 70 lat. I całe życie jakby przeżyła z tym człowiekiem. Było ciężko. Wiele osób straciliście, w ogóle wiele osób przez tą wojnę, głupią wojnę, traci bliskich, traci majątki, traci poczucie bezpieczeństwa, bo mówisz, że straciłeś i dziadka, i bardzo bliską osobę, i nauczyciela, i to wszystko to była, jest straszna rzeź, ale przez długi czas byliście i widzieliście te wszystkie okropne rzeczy. Tak, właśnie jak przyjechaliśmy tutaj, myśleli, że trzeba nam iść do psychologa, nie? Bo to nie tylko, że ja widziałem na swoje oczy dziadka, czy tego swojego nauczyciela. Tam było tak, że idziesz po prostu po ulicy, a szukasz po prostu wody nawet, bo nie mieliśmy ni wody, ani jedzenia, po prostu trzeba było chodzić i szukać to wszystko. Jak idziesz po ulicy i po prostu tutaj leży martwy człowiek, tutaj coś krzyczy o pomocy, nie? Bo wiadomo, ani karetki tam nie było, ani czego, po prostu wszyscy się... Po prostu ich już nie było, nie? Jakby ani policji, wiadomo, ani karetki, niczego. I to było tak, ja myślę, że mój wiek, tak teraz mam 19 lat, dopiero tak 22-23, tak mentalnie, nie? Że jak ja to wszystko widziałem na swoje oczy i przyjechałem tutaj i wszystko dopiero zacząłem. To był taki ciężki temat dla nas wszystkich, nie? I już wiem, na które rzeczy ja muszę patrzeć, a na które rzeczy już nie muszę patrzeć. Dopiero to wszystko zaczyna się gdzieś w pamięci mi odchodzić, nie? Ale czasem bywa tak, że to wszystko tak pyk i wszystko się... Nie wraca? Tak. Może z jakimś czasem to mi wszystko ujdzie, nie? Wiadomo. Raczej mam na to nadzieję, że
A ta pomoc psychologiczna, co mówiłeś, dostaliście jakąś pomoc psychologiczną? Właśnie nie, bo z ojcem, z mamą i z siostrą pojechaliśmy, taki sobie weekendzik zrobili od razu i po prostu odpoczęli tak w porządku od tych wszystkich syren, od tego wszystkich samolotów, od bomb, od wszystkiego, nie? Po prostu odłączyliśmy te telefony wszystkie i po prostu była taka rodzina psychologia, nie? Robiliśmy takie plany, co będziemy robić, co chcemy ogarnąć w życiu. Tak to wygląda. A śni ci się czasami to? Wraca? Już nie, już nie. Z rok temu jeszcze tak, jeszcze coś było. Już nie. Czy wy się w Polsce czujecie bezpiecznie? Tak, tak. Na 100% to jest twarde tak. Czy to jest miejsce, w którym chcecie już zostać, czy chcecie dalej jechać? Chciałbym tutaj zostać, no. Chciałbym tutaj zostać, bo mamy takie słoże mentalność, nie? Czyli zachowania nawet. Mamy coś słoże, nie? Po prostu z państwem. Rodzice teraz cały czas pracują. Czy oni pracują w swoim zawodzie, czy... Nie, teraz nie, bo ciężki temat jest z językiem, jak mówię. Ale z czasem myślę, że tak, że tato chce nadal otwierać firmę, żeby po prostu zajmować się swoją sprawą takim własnym. Nie? A jaka jest sprawa taty? Co on... On robił taki metal, czyli aluminij, mate, to wszystko, nie? On miał takie swoje po prostu wszystko i ogarniał tam, nie? Czyli barierą jedyną, żeby tata mógł się rozwijać, na razie jeszcze jest język. Czy jest coś, czego potrzebujecie jeszcze? Mieszkanie. Mieszkacie razem, czy już osobno? Jak Już to... mieszkamy osobno, ale myślę, że tak jak mi się wszystko uda, jak im wszystko uda, to może tak z 2 lata jeszcze to kupujemy może im mieszkanie, nie? Najpierw. Takie mam swoje własne marzenia, żeby po prostu ojciec z mamą byli ze swoim własnym mieszkaniem. A później, żeby ogarnąć wszystko, nie? Te wszystkie rzeczy. Wiadomo, że wszyscy my chcemy dobrze mieszkać, dobrze się czuć, ale na to trzeba czas najpierw, później pieniądze, żeby to wszystko jakoś na pierwszy czas, żeby to opłacać, to po prostu wszystko. Czyli ty pracujesz, bo ty pracujesz, prawda? Tak, pracuję. Pracujesz, a co ty robisz? Czym się zajmujesz? Właśnie teraz pracuję w taksówce, a później chcę też otwierać firmę. Właśnie wiem już, czym chcę się zajmować. Robiłem sobie taki, jak to będzie po polsku, chodziłem do majstra, płaciłem mu pieniędzy, że on mi to wszystko Chodziłeś na warsztaty, na praktyki, na staże jakieś. Tak. I właśnie chcę czym chcę zajmować. Po prostu, jak mówię, trzeba czasu troszkę i pieniędzy, żeby to wszystko... Czyli czym chcesz się zajmować? Jakby co to będzie za firma? Związany z samochodem, taki auto detailing raczej, nie? Bo takie moje serce leży po prostu k temu, nie? Czyli k samochodem, k wszystkiemu. Czyli lubisz motoryzację. Tak. Ale i tak twoim głównym marzeniem, o którym mówisz, jest, żeby rodzicom kupić mieszkanie, żeby oni mieli dobrze, Tak. żeby oni mieli dobre warunki. Wie pani co, bo ja młody jeszcze jestem z siebie, ja zawsze to wszystko zarobię, nie? Mam jeszcze całe życie do przodu, a ja się rozumiem, że u nich tak czasu mało zostało. No jakby to takiego, że nie mogą pracować, tak po prostu, no. A jeśli chodzi bo i o języku już mówiliśmy, oni się uczą tego języka i mają marzenia, i mają motywację, ty też masz. Zresztą świetnie mówisz po polsku. Babcia jak sobie radzi? Babcia w ogóle nie mówi po polsku, tylko tak potrafię dzień dobry, do widzenia. Miłego dnia jeszcze potrafię, nie? No ciężko jest, bo teraz ona ma 74 albo 3 lata. 73 lata ma.
No i tak ciężko jej, nie? Bo zawsze całe życie mówiła w swoim języku, a przyjechała tutaj. Ona jakby wszystko rozumie, co tam do niej po prostu gadają ludzi, ale nie potrafi po prostu mówić. Babcia, no, tak jak mówisz, jest po 70, a jak jest ze służbą zdrowia, z dostępem do leczenia, do lekarzy, do dentystów? No przecież, czy wy macie już ubezpieczenie, wszystko, czy musicie płacić? Właśnie babcia jest z mamą na jednym tym papierze, że jak pracuje mama, to babcia Tak. dostaje wszystko jakby od mamy, nie? Tak, tak. Wszystko u niej jest w porządku teraz. Byliśmy na takim przeglądzie, czyli wszystko jej tam, wszystko w porządku u nią. Po prostu trzeba troszkę wagę umniejszyć, nie? I to mają takiego lekarza rodzinnego i on jej wszystko mówi, jak coś, to nie ma problemu, nie? Ja tam ją podrzucę pod ten szpital, a ona wszystko idzie sama, już załatwia tam, nie? Czyli babcia jest zaopiekowana, a wy, jak się wam coś przydarzyło, macie też opiekę? Tak, wszystko mamy właśnie, wszystko w porządku, jak coś to... Tak. Czy wy już macie wszystkie te dokumenty dotyczące, że możecie tu być, pracować? Właśnie ja jeszcze do końca nie, bo ja mam UKR, ten status. Chcę pójść na kartę pobytu i teraz właśnie trzeba mi czasa, żeby zapłacić te wszystkie podatki. Czyli tak, żeby pójść na kartę pobytu, trzeba płacić chyba 6 miesięcy te wszystkie podatki i później dopiero możesz iść na kartę pobytu, żeby te wszystkie papiery dawać. Ale to wszystko też sobie organizujesz sprawczo, bo ty działasz cały czas. Powiedz mi, bo mówiłeś o dobrych takich akcentach ze strony Polaków, o tym, że pomagali, ufali, a czy spotykasz się też, no bo jeździsz taksówką, czyli spotykasz wiele osób z jakąś dyskryminacją? Czasem się takie zdarza, nie? Ale co wtedy słyszysz? A czemu pan tu jest, a czemu co, a czemu jak? Ja mówię, nie chcę po prostu na ten temat gadać i na tym właśnie koniec, nie? Bo nie szukam jakiegoś konfliktu, nie chcę po prostu gadać. Wiadomo, że i u nas, u Ukraińców jest takie ludzie po prostu, którzy mają coś tam u siebie w głowie nie w porządku, nie? I tak samo tutaj jest, są ludzie w porządku, jest, którzy się, no ciężko po prostu im w tym życiu chyba. I wszystko w porządku. A tak wiele osób, czyli tak 80% mówią, że dobrze, że przyjechałeś, dobrze mówisz po polsku i tak to wygląda. Czujesz się tutaj w Polsce już powoli u siebie? Tak, bo jak wyjechałem niedawno tak do Niemców, na taki weekendzik, nie? Swoją dziewczyną. Jak jechaliśmy już tutaj, mówię, że kurczę, za jakieś godzinkę czasu już będę w domu, nie? Ona mówi w domu, ja mówię tak, już to takie mam czucie po prostu u siebie, że jakby tu już jest mój dom. Jakoś tak. No to ja bardzo się cieszę i witaj w domu, bo jesteś dobrym, szlachetnym człowiekiem. I dziękuję Ci też za tą szczerą, otwartą rozmowę i za powrót do tych wspomnień, bo one wcale łatwe nie były. Także bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.